Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o negocjacjach rosyjsko-amerykańskich, a właściwie o tym, dlaczego Rosjanie chcą negocjować, co chcą osiągnąć, w jakiej są sytuacji, co realnie mogą osiągnąć. O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty, bo to dzięki Wam ten program istnieje i dzięki Wam jest w 100% niezależny i na pewno takim pozostanie. Przypominam też, że od poniedziałku do piątku możecie Państwo słuchać Układu Porannego, zestawu 6 pogłębionych mini analiz, pogłębionych informacji na temat tego, co dzieje się na świecie. Serdecznie zachęcam. Na Spotify i na YouTubie jest dostępny, na wszystkich innych platformach podcastowych. Tyle zapowiedzi, teraz łączę się już z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT. Sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Maciej Korowaj, podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, analityk spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Igorze. Jesteśmy już po pierwszej turze rozmów w Riyadzie rosyjsko-amerykańskich. Jeszcze oczywiście niewiele wiadomo, poza tym, że strony zaczęły poważnie ze sobą rozmawiać, ale chciałbym, żebyś spróbował wytłumaczyć, dlaczego Rosjanie w ogóle przystępują do tych negocjacji. No, przede wszystkim zostali w cudzysłowie zmuszeni bardzo dobrą ofertą amerykańską, powiedzmy zmuszeni taką otwartością amerykańską na te wszystkie problemy z punktu widzenia Kremla, które były wcześniej definiowane. Tutaj Amerykanie, nowa administracja amerykańska, przede wszystkim prezydent Trump, wyszedł z tymi właśnie założeniami, które Kreml miał w taki sposób, który nawet w Moskwie był odczytywany jako bardzo daleko posunięte ustępstwa. Z tym, że ja i też część komentatorów rosyjskich traktuje to jako pewnego rodzaju maskowanie, ponieważ diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Amerykanie jak gdyby tą ofertą zachęcili, zmusili Rosjan do rozmowy, bo trudno by później o Rosji mówić inaczej, która by nie zdecydowała się usiąść do rozmów, kiedy taka oferta została przez Amerykanów szczodra przekazana, więc tutaj jakby Rosjanie zostali zmuszeni żeby usiąść za tym stołem i to chyba był pierwszy cel i takie działanie właśnie Waszyngtonu, żeby do tego doprowadzić. Czyli ty nie oceniasz tego działania nowej amerykańskiej administracji jako bardzo dużego ustępstwa i czegoś bardzo niebezpiecznego, tylko jako raczej ruch negocjacyjny, żeby wciągnąć ich do rozmów? Wiesz co, to jest typowe dla Trumpa, jego prowadzenia negocjacji biznesowych. Jak sobie spojrzymy na jego działanie biznesowe czy później polityczne, to on wszystkich swoich adwersarzy po drugiej stronie stołu zazwyczaj mocno obdarowywał w pierwszym kontakcie negocjacyjnym. Proszę zwrócić uwagę, już teraz może nie pamiętamy albo nie znamy jego działalności biznesowej, ale popatrzmy na jego działalność w ramach partii politycznej, czyli partii republikańskiej. Przecież miał tam bardzo dużo wrogów, którzy go zwalczali wręcz, a potrafił
odbudować się. Jego moce negocjacyjne, tak wyśmiewane bardzo często przez innych i mówione, że Trump się po prostu na tym nie zna albo robi to zbyt naiwnie. Natomiast ta naiwność negocjacyjna, przynajmniej w kwestii polityki wewnętrznej, wewnątrzpartyjnie, okazała się bardzo, bardzo skuteczna. No i to samo próbuje robić na fonie tym międzynarodowym, do czego Europejczycy, my nie jesteśmy jakby przyzwyczajeni, ponieważ mieliśmy zupełnie inną perspektywę negocjacyjną z pozycji Bidena i Partii Demokratycznej. Akurat to nie są moje słowa, bo to są słowa, które zaczerpnąłem z wiedzy, które rosyjski analityk opisuje tą sytuację negocjacyjną i to, co Stany Zjednoczone próbują wymusić tą dobrocią, w cudzysłowie dobrocią na Rosji. I jak na razie, mi się wydaje, to pasuje Rosjanom, bo są zmuszeni usiąść do tego stołu. Bo wyobraź sobie taką sytuację, proszę sobie Państwo wyobrazić sytuację, gdyby Rosja powiedziała nie siadamy w takim układzie, to co by świadczyło to o Putinie i jego administracji, co by świadczyło o Rosji, która odrzuca tego typu negocjacje? No, jest to silne państwo, które, znaczy teoretycznie silne, tak? Takie silne ono wcale nie jest, ale Rosja prowadzi wojnę, ta wojna nie poszła im tak, jakby chcieli, ale ciągle posuwają się do przodu i są w stanie wytrzymać jeszcze bardzo, bardzo dużo dłużej niż Ukraińcy, bo mają większe zasoby, zakładając odwrócenie nastrojów na Zachodzie, zwłaszcza w Ameryce, tak? Jakby niechęć do kontynuowania pomocy, to gdyby Rosjanie trzymali się swojej linii, prawdopodobnie posuwaliby się coraz szybciej do przodu, no bo Ukraińcy byliby coraz bardziej wyczerpani. I tutaj troszeczkę się, Igorze, z tobą nie zgadzam. Pod względem militarnym Rosja miała wiele okazji, zresztą generał Syrski wielokrotnie, czy chcąc, czy nie chcąc, to jest może być polemika, udowadniał, że robił takie wyrwy w ugrupowaniu, żeby Rosjanie zaatakowali właściwie większą przestrzeń, żeby ta logistyka rosyjska się trochę rozpłynęła. Te kontrataki i te wejścia, gdzie Syrski robił w ugrupowaniu ukraińskim, bardzo często się spotkały później z krwawym odpowiedzią właśnie, kiedy Rosjanie próbowali to wykorzystać, te działania i z tego powodu tak naprawdę Rosjanie nie mają umiejętności działania w głębi ugrupowania wojsk ukraińskich, ale to są takie technikalia typowo militarne. Jeżeli chodzi o kwestie takie polityczne, Rosja oczywiście ma więcej siły liczebnie ze wszystkim w porównaniu do Ukrainy, niemniej to jest bardzo mało wydajne. Wyobraź sobie, że takie państwo 3 lata prowadzi zaciekłą operację zaczepną w stosunku do innego państwa mniejszego, mając taką przewagę liczebną we wszystkich obszarach i nie dokonuje żadnych wielkich przełomów. Nawet musiała się z wielu obszarów dużo wcześniej wycofać i jeszcze ponosi bardzo ciężkie skutki tej wojny. Oczywiście to jest wszystko związane z tym, że Ukrainę wspierają państwa Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele i też są oddziaływania sankcyjne. Oczywiście to jest jakby wszystko w pakiecie, ale tak się broni świat demokratyczny właśnie poprzez tego typu działania. Rosja też przecież uzyskuje pomoc od Chin w mniejszym lub większym stopniu. Mówimy też o Korei Północnej, a wcześniej Iranie, więc tutaj te zagadnienia jakby się wyrównają, jeżeli chodzi o pomoc, może o liczebność i wartość tej pomocy możemy się tutaj spierać, bo Ukraina w zasadzie zależy od pomocy międzynarodowej. Natomiast Rosji nie udało się pokonać Ukrainy w tym czasie, żeby ta pomoc do niej spłynęła, a w drugiej strony nie potrafiła zbudować takiej przewagi i zrobić czegoś takiego, żeby ta pomoc Ukrainie została przerwana. Więc
W tej chwili Ukraina wspierana przez państwa Zachodu, nawet awaryjnie pomijając Stany Zjednoczone, jest w stanie dalej prowadzić konwencjonalny konflikt i zwiększać koszty. Oczywiście Rosja by te koszty mogła spokojnie ponieść parę lat temu, jeszcze rok temu, może półtorej, gdyby odpowiednio przygotowała się do wojny z Ukrainą. Natomiast teraz te koszty, nawet jeśli nie będą Stany Zjednoczone pomagać, to będą dosyć duże. I pytanie rosyjskie jest takie, czy po pokonaniu Ukrainy w jakikolwiek sposób militarny będziemy w stanie odbudowywać ten koszt sami, bez Europy, bo przecież Europa cały czas będzie wspierała. No tutaj jest problem, bo Stany Zjednoczone nie są rynkiem dla Rosji, a wręcz przeciwnie, Stany Zjednoczone jest w wielu obszarach konkurentem dla Federacji Rosyjskiej. Więc tak naprawdę te koszty wojny rosyjskiej są bardzo duże. I teraz jest w takim stanie, gdzie musi się zastanowić, czy dalej będziemy prowadzić wojnę, zwiększając te koszty i te niebezpieczeństwa, o których wcześniej mówiłem, czy usiądziemy do negocjacji, gdyż dano nam taką możliwość, a wręcz odrzucenie tej wyciągniętej ręki byłoby potraktowane przez wszystkich, nawet przez sojuszników Rosji, jako coś nieracjonalnego. Powiedziałeś w pewnym momencie, że Ukraina byłaby w stanie prowadzić wojnę nawet bez pomocy amerykańskiej, wyłącznie z europejską. To tak chciałem się upewnić, czy na pewno, czy jesteś o tym przekonany, czy uważasz, że, bo to jest ważne w perspektywie najbliższego, nie wiem, pół roku, tak, kiedy te negocjacje będą się toczyć, czy Ukraina, zakładając, że Stany nie będą chciały tam wysyłać dużo więcej sprzętu, czy Ukraina będzie w stanie prowadzić efektywnie wojnę w ciągu najbliższych wielu miesięcy? To znaczy, to jest słowo klucz. Prowadzić wojnę, a wygrać wojnę. I tutaj jeszcze jedno bardzo ważne, Igor powiedział, efektywnie prowadzić tą wojnę. I we wszystkie te przymiotniki mówię tak. Ukraińcy są w stanie prowadzić tą wojnę dosyć długo. Nie mówię wygrać, bo to jest zupełnie inna kwestia, ale też nie mówię przegrać, bo to też nie jest to jest tak samo prawdopodobne jak wygrana. Więc prowadzić wojnę będą w stanie i to dosyć długo jeszcze, jeżeli Rosja będzie prowadziła tą wojnę w ten sam sposób, jak prowadzi w tej chwili. Co to znaczy długo? Długo to jest co najmniej przez półtorej roku. Przez półtorej roku może prowadzić tego typu działania obronne, opóźniające, gdzie Rosjanie będą wykonywać uderzenia na głębokość 30 kilometrów w ciągu pół roku. No to mówimy o tego typu działaniach, no ale to będzie się wszystko odbywało kosztem wielkich ofiar. Już teraz te ofiary rosyjskie statystycznie wynoszą około 100 żołnierzy na 1 kilometr kwadratowy zajętego ukraińskiego terytorium. To są poważne ilości, nawet dwukrotnie większe od tej, co miały miejsce podczas I wojny światowej, bo podczas I wojny światowej to było około 55 żołnierzy na kilometr kwadratowy zdobytego frontu. Więc to tylko pokazuje, jaki koszt jest. Oczywiście mówi się, że Rosja ma dużo tych zasobów i Rosja posiada tych ludzi, żeby ich wysyłać na ten front, ale to się odbywa kosztem społeczności, kosztem kwestii gospodarczych i wszystkich innych tych elementów, które są potrzebne Rosji do funkcjonowania nie tylko w czasie wojny, ale też i w czasie pokoju. Koszt dla Rosji jest ogromny, to znaczy, że nie taki, który by nie mogła ponieść, ale pytanie zawsze, co później? Co później z tymi po wygraniu? A nie mamy gwarancji, że wygramy. Rosja mogłaby pokonać Ukrainę, jeżeli by zaangażowała cały swój system militarny, bo w tej chwili na froncie mamy około 700 tysięcy żołnierzy rosyjskich, to jest 1,5 milionowej armii. Mogłaby Rosja wszystkie swoje zasoby rzucić na tę wojnę i tutaj bardziej bym przechylał w sytuacji, że Rosja jest w stanie militarnie to wygrać. Natomiast znowu pytanie, co później? Co z tymi zasobami, które zostaną rozpędzone? Co z tymi stratami, które trzeba uzupełnić i co z tym terenem, który zdobyliśmy, a jest po prostu zaorany pociskami i się nie nadaje do użytkowania
i trzeba w to włożyć bardzo dużo inwestycji, żeby to odbudować. No, tych pytań Rosjanie zadają sobie bardzo dużo i gdy sobie zadają te pytania i dochodzi do takiej sytuacji, że Stany Zjednoczone wyciągają tego typu propozycje, no to można powiedzieć, to jest takie, no bierzemy to, bo to jest jedyna alternatywa wobec tych pytań, które my sobie w Moskwie zadajemy. Czy mamy jakąś wiedzę na temat tego, co myślą na temat tych negocjacji rosyjskie elity, ci ludzie, którzy są wokół Putina? Czy tam była pełna zgoda co do tego? Czy były są różnice zdań? Jest przekonanie, że tak, trzeba to robić i to będzie nasz sukces? Znaczy, trudno powiedzieć jednoznacznie, natomiast można obserwować pewne zachowania różnych osób z różnych kręgów, bliższych lub dalszych Kremla. Ja je podzieliłem już wielokrotnie, też mówiłem w Twoim programie, na takie dwie grupy bardzo ogólne, czyli biznesmenów i patriotów. Ci biznesmeni odpowiadali za wybuch tej wojny w 2022 roku, licząc na podwtórzenie tego sukcesu z 2014 roku, którzy to akurat zrealizowali patrioci, ale później byli przez te 8 lat przez biznesmenów wycinani z otoczenia Putina i teraz właśnie nastąpiła kolejna roszada. Teraz to biznesmeni są wycinani z otoczenia Putina i patrioci przejmują władzę wokół cara, można powiedzieć, bo Putin też zależy od tych grup. On musi je odpowiednio karmić pewnymi stanowiskami i pewnymi oddziaływaniem na gospodarkę rosyjską, która też się kurczy i też to powoduje, że walka o te zasoby staje się coraz bardziej brutalna wśród tych dwóch umownych ugrupowań, które naprawdę funkcjonują w polityce Kremla. I teraz ci patrioci, patrząc na tą kurczące się zasoby i że wcześniej zostali mocno poturbowani przez biznesmenów. Oczywiście teraz jest duża odgrywka na nich, co świadczy o ich aresztowaniach i różnych innych przedsięwzięciach prowadzonych w administracji rosyjskiej. Teraz oni, widząc te skutki i zadając sobie te wcześniejsze pytania, lobbują na tym, żeby dać pewien oddech Federacji Rosyjskiej, żeby ten projekt biznesmenów, który trwał do 2020 roku, w pewien sposób zakończyć z najmniejszymi stratami i przygotować się do konfrontacji zupełnie na innych obszarach. Bo Rosja oczywiście jest silna doświadczeniami tej wojny, ale jest słaba pod względem organizacyjnym i świat odjeżdża pod tym względem rosyjskiej, jeśli chodzi o ekonomię i o technologię Rosjanom. Patrioci lobbują, teraz są bliżej możliwości lobbowania na ten temat i oni właśnie są tym takim sprzymierzeńcem Trumpowych propozycji. Oni to kupują. Zresztą bardzo, bardzo ciekawe, że dwóch przedstawicieli skrajnych tych ugrupowań negocjowali w Riyadzie, bo Uszakow, jak i Ławrow traktuje ich jako dwóch oddzielnych przedstawicieli biznesmenów i patriotów. Ławrowa zaliczam właśnie do biznesmenów bardziej niż patriotów, którym losuje Uszakow. Można powiedzieć trochę o tym Uszakowie, kim on jest, jakiego typu to jest człowiek i czy jest możliwość, że dojdzie między nimi jako reprezentantami, rozumiem, tych grup do jakichś napięć. Jurij Uszakow jest na mojej liście najważniejszych osób wokół Kremla na 35, czyli jest w pierwszej 40, pierwszej 50 najważniejszych osób, ale jest przede wszystkim nieformalnym ministrem spraw zagranicznych w administracji prezydenta i on jest doradcą prezydenta pod tym względem i on reprezentuje właśnie tą jakby frakcję patriotów wśród tych wszystkich. Natomiast Ławrow od samego początku, Ławrow różnie przenosił się z różnych
z różnych opcji, ale ostatecznie wylądował właśnie wśród biznesmenów. On poparł tą konfrontację z Zachodem, zresztą z jego wypowiedzi takie były. Natomiast z kolei Ławrow bardzo niechętnie wypowiadał się na temat, przynajmniej takie były pogłoski, na temat tych propozycji pokojowych, czyli tego wyjścia z propozycjami ze Stanów Zjednoczonych. On to je traktował jako pewnego rodzaju konia trojańskiego przysłanego dla Rosji, który zmusza Rosję do rozmów w zasadzie na zasadach Waszyngtonu. Fakt, że odpowiadające jak gdyby narracji rosyjskiej, ale tak naprawdę Waszyngton tylko powiedział o tym i to wszyscy kupili, łącznie z Zachodem, który się oburza na to wszystko. Rosja musiała na to zareagować, skoro Zachód, Europa się na to oburza, to w jaki sposób my nie możemy, musimy też na to odpowiedzieć, bo jesteśmy zmuszeni do tego, żeby pokazać, że chcemy negocjować. No i usiedli do tych rozmów. Natomiast same te szczegóły, do finału tych rozmów jeszcze może się bardzo dużo zmienić. Niemniej to pokazało Amerykanom, że Rosjanie są na musie i chcą rozmawiać. Nawet jeśli dostali taką wydmuszkę tych propozycji, bo Stany Zjednoczone nic nie ustaliły z Europą, nic nie ustaliły z Ukrainą. Niekoniecznie Ukraina może się zgodzić na te kwestie związane z tym, co ustalą Amerykanie z Rosjanami. Tym bardziej Europa nie musi się zgodzić na pewne rozwiązania. No, Amerykanie mogą coś naciskać, tak? Albo coś wymusić. Ale bardziej mi się wydaje, że Amerykanie za te ustępstwa, którą będą musieli jakby wymusić albo stworzyć wśród państw europejskich i Ukrainy, będą musieli coś zapłacić tak naprawdę. I pytanie, czy my będziemy potrafili tak samo ostro negocjować z Amerykanami, jak Amerykanie negocjują z Rosjanami, bo Amerykanie w pewnym momencie coś ustalą z Rosjanami, wrócą do Europy, do Ukrainy i coś będą chcieli, tak? I Europa wtedy musi mieć zasoby, stwierdzając, chcecie, to musicie nam dać to i to. I to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Czy potrafimy podejść transakcyjnie też, tak jak do nas się podchodzi transakcyjnie i nas się wykorzystuje, bo to, że Europa i Ukraina została jak gdyby odcięta od tych negocjacji, no to jest właśnie pewien też taki trochę moim zdaniem zagranie wa-bank Amerykanów. Oczywiście Rosjanie to przyklaskują, bo niesnacki pomiędzy największymi sojusznikami są jakby wodę na ich młyn. Natomiast to pokazuje też Rosjanom, że muszą w tej chwili rozmawiać, bo później może być utrudniony. I też część rosyjskich analityków stwierdza, że te rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, jeżeli nie ma poparcia europejskiego i nie ma poparcia ukraińskiego, że Stany Zjednoczone idą do tych rozmów bez akredytacji swoich sojuszników, okaże się, że te rozmowy, które miały miejsce z Rosjanami mogą po prostu nie być wydajne, mogą być tylko i wyłącznie zasłoną dymną pokazującą Rosjan, że rozmawiali z nami, ale mimo naszej otwartości nie osiągnęliśmy ze względu na upór Rosjan tych korzyści czy tych kwestii związanych z zakończeniem wojny. Więc tutaj Rosjanie naprawdę mają niezły orzech do zgryzienia, są jak gdyby na musie, piłeczka jest jakby po ich stronie i cały czas grają pod te jakby dyktando amerykańskich propozycji negocjacji. Z kolei Amerykanie grają bardzo mocno, nie wprowadzając do tej gry Europejczyków, a nawet najbardziej zainteresowanych Ukraińców. No to jest dosyć ciekawe zagranie amerykańskie. No i Rosjanie podjęli tą rękawicę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, już jeżeli mówiłeś o udziale, o zdolnościach negocjacyjnych Europy, to ten wątek za chwilę już się pojawi, dlatego że po wtorkowych rozmowach w Riyadzie Marco Rubio już powiedział, że Unia Europejska będzie musiała być jakoś włączona w te rozmowy, no bo elementem negocjacji będą sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję. Tak? Tych sankcji było bardzo wiele. To, czy one są, jak one są skuteczne, to jest osobna sprawa, no ale jakoś są, widocznie Rosjanie musieli o tym mówić. No i teraz
Trump nie może, czy ekipa Trumpa nie może powiedzieć Unii Europejskiej, no to wy zdejmijcie te sankcje, musi z nimi negocjować. No i tu jest pytanie, na ile Europa będzie zdolna i też na ile Europa będzie miała argumenty do położenia na stół, poza tym, że nie będzie chciała znieść sankcji, tak? Ale tak czy inaczej to już widać, że bez Europy nie da się. Tym bardziej, że gros sankcji tych najbardziej dotkliwych to są sankcje europejskie, nie amerykańskie tak naprawdę. I to jest główny problem Rosjan. Więc oczywiście celem rosyjskim, co też wielokrotnie pisałem i pewnie też o czym mówiłem, jest oprócz tego, co wszyscy mówią, zajęcie Ukrainy, te cele, które były z 2022 roku, to oczywiście jest ten pakiet, chociaż sami Rosjanie już mówią, że Ukrainy nie wygrają w Ukrainie i szukają innej planszy do gry, żeby sobie wygrać pewne kwestie polityczne. To taką ważną kwestią właśnie są sankcje. Bez sankcji Rosja nie będzie mogła odbudować swojego potencjału, który zużyła przez te ostatnie 3 lata. A gro pieniędzy, które zasilały rosyjski budżet, to nie były pieniądze z amerykańskiego rynku, tylko z europejskiego rynku. Tutaj Rosja dostawała to, co chciała pod względem gospodarczym, ale nie sądzę, że Rosja w tej chwili będzie mogła to osiągnąć, tym bardziej, że Amerykanie weszli też na rynek europejski, wypierając z wielu obszarów krytycznych dla Rosjan rosyjski biznes. I teraz co, Amerykanie oddadzą część tego tortu, który pozwala im zachować miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych. No nie sądzę, żeby Trump na to poszedł, bo to by było dla niego, powiedzmy, politycznym samobójstwem. Fakt, że to jest prezydent, który już nie będzie miał kolejnej kadencji, bo to jest jego ostatnia kadencja. Natomiast na pewno demokracja... Ale już widać, szykuje następcę i ten następca bardzo silnie buduje swoją pozycję. Tak, republikanie Trumpism traktują jako coś na dłuższą metę niż tylko i wyłącznie na jedną kadencję obecnego prezydenta. Trump jest pewnego rodzaju boosterem, który wyrzuca pewne ideologie republikańskie. Przynajmniej tak, i teraz mówię, te moje oceny są tak naprawdę ocenami z rosyjskiej perspektywy, bo większość tych informacji czerpię właśnie od rosyjskich analityków, czyli staram się to konfrontować z tym, co piszą na Zachodzie, natomiast głównie patrzę na te zjawisko oczami Rosjan i Rosjanie tak nie są do końca w większości przychylni tym operacjom. Oczywiście będzie to sprzedawane w propagandzie rosyjskiej jako sukces, że osiągnięto wszystkie cele tej wojny z Ukrainą, bo to musi być oczywiście sprzedane. Natomiast tak wewnątrz analitycznie w tych przekazach wśród komentatorów, które nie przedzierają się przez ten szum propagandowy, no widać pewne obawy związane z tym, że wszystko podpiszemy, ale tak naprawdę nic nie uzyskamy, albo inaczej, będziemy zamknięci w pewnych obszarach, które pozwolą kontrolować nas na odległość, czyli te kwestie gospodarcze i te technologiczne I to tutaj Rosjanie działają. Sankcje są podstawowym celem, zdjęcie sankcji jest podstawowym celem negocjacyjnym, nawet kosztem tych innych ustępstw związanych z kwestiami tutaj ukraińskimi. Sankcje muszą być zdjęte, gdyż Rosja nie może sobie pozwolić na funkcjonowanie w zamkniętym środowisku gospodarczym. Ona musi uczestniczyć w tym wyścigu technologicznym, ale bez wsparcia i z zachodu i wschodu nie będzie w stanie tego osiągnąć. No, jeśli to jest jednym z celów tych negocjacji, to Europa będzie potrzebna, to te negocjacje staną się trudniejsze. No ale być może sankcje mogą się utrzymać, tak? I Rosja będzie dalej funkcjonować, może uzyskać inne rzeczy. I tu chciałem przejść do fundamentalnego pytania tej rozmowy. Jakie twoim zdaniem Rosja stawia sobie realne cele? Takie, znaczy, no dobra, powie bardzo wysoko, tak, że nie wiem, odbudowanie strefów wpływów, tak, wojska amerykańskie za Odrę, przejęcie tak naprawdę polityczne Ukrainy,
zainstalowanie tam rządu bardziej otwartego na Rosję. No ale to pewnie jest, miejmy nadzieję, że to jest nierealistyczne. Co twoim zdaniem z punktu widzenia Moskwy jest realistyczne dzisiaj? Jaki jest ich cel, który sobie Putin stawia, tak mówi, dobra, to muszę mieć? Tak jak mówiłem wcześniej, te sankcje, tutaj bezapelacyjnie. Druga sprawa, uczestniczyć we wszystkich rozmowach związanych z kształtowaniem rzeczywistości globalnie, czyli powrót do stołów i uczestniczenie w podziale pewnych przepływów, które funkcjonują na świecie. Ale mówię, to są te kwestie geopolityczne, którym ja za bardzo specjalistą nie jestem, natomiast one są jak gdyby w tej chwili podstawowym, bo trzeba powiedzieć, że przez ten ostatni czas Rosja została jak gdyby wyrugowana ze wszystkich jak gdyby tych spotkań. Ona chce wrócić i oddziaływać już. Oczywiście pewnie już nie będzie miała tej mocy jak kiedyś, ale chce uczestniczyć. Chce, żeby głos rosyjski był tutaj ważny i do tego dąży. To jest coś, co jest podstawowe. Kolejny element to są kwestie związane z polityką wewnętrzną Federacji Rosyjskiej, że będzie miał gwarancję od Zachodu, że Zachód nie będzie wtrącał się w kwestie wewnętrzne rosyjskie. Czyli te wszystkie elementy związane z funkcjonowaniem tego państwa putinowskiego z tymi wszystkimi mechanizmami, że nie będą tam prowadzone operacje, które będą powodowały zachwianie tego systemu, a pamiętajmy, że Rosja jest po wojnie, jakby ona by się nie skończyła, będzie bardzo narażona na pewne napięcia wewnątrz, czy społeczne, czy też pomiędzy tutaj kwestiami związanymi z funkcjonowaniem całego establishmentu, który funkcjonuje na Kremlu i jest powiązany z Kremlem. Tu będą bardzo ciężkie walki i Rosja sobie nie życzy, żeby ktokolwiek wykorzystywał te napięcia do swoich celów politycznych. I to są te trzy must have. Kwestie związane z bezpieczeństwem oczywiście są ważne, ale tutaj są miejsca do, powiedzmy, wspólnego ustępowania sobie miejsca, prawda? Wy wycofacie się na przykład gdzieś tam z rejonu Morza Bałtyckiego, my się wycofamy z Białorusi, nie po to tam budowaliśmy tą wydmuszkę związaną z bronią atomową i podciągaliśmy tutaj tą kwestię, bo tak naprawdę ta broń atomowa to nie była wymierzona w Polskę, tylko to była właśnie karta do ewentualnych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. No są tutaj różne obszary, ale to jest obszar do gry, to jest obszar do przesuwania się i różnych tutaj tych kwestii. Natomiast sankcje, czyli uczestniczenie w podziale gospodarczym globalnie, kwestie wewnętrznej polityki, i oczywiście kwestie związane z tymi strefami wpływów, tak, że jednak Ukraina i tutaj najbliższe otoczenie będzie pozbawione środków mogących dosięgnąć Rosję i tych najbardziej wartościowych obszarów Rosyjskiej Federacji pod względem takim militarnym. Tutaj Rosja też będzie mocno o tym grała i to jest takie też bardzo, bardzo znamienne w negocjacjach rosyjskich. Na ile twoim zdaniem to jest możliwe do osiągnięcia? Znaczy na ile, no bo przecież Ukraina ma milionową armię, tak? Zaczyna produkować sprzęt, zaczyna też podpisywać umowy z europejskimi firmami zbrojeniowymi na wspólną produkcję. No to nie będzie bezbronne państwo, które będzie zależeć w 100% od Zachodu, w dużej mierze tak, ale nie tylko. Jednak będzie zdolne do własnych działań, jeśli będzie taka potrzeba. Na ile twoim zdaniem to jest do osiągnięcia? Które z tych celów są teraz już nie tylko z punktu widzenia rosyjskiego, tylko naszego takiego analitycznego, realistyczne do osiągnięcia? No zwróć uwagę, że ten manewr Stanów Zjednoczonych z tym wyjściem naprzeciw oczekiwanym rosyjskim spowodowało, że Stany Zjednoczone przestały być takim proxy wrogiem, a zaczną być mediatorem pomiędzy Rosją a Europą. I na przykład to, co zostanie ustalone między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, będzie gdyby później renegocjowane pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Później znowu zapewne będzie taki czas, kiedy znowu Stany Zjednoczone będą starały się przekonać do ustępstw
Rosję na rzecz Europy, która postawi pewne warunki. I wyjdzie na to, że Stany Zjednoczone będą negocjatorem tym głównym pomiędzy Rosją a właśnie Europą i Ukrainą, zmieniając swoją perspektywę z tego wroga na takiego raczej mediatora, raczej niż osoby. I to jest świetny majstersztyk zrobiony właśnie poprzez te wyjście naprzeciw, troszeczkę kosztem Europejczyków i tutaj koszt tej operacji, powiedzmy, tej metody negocjacyjnej jest poważny i dlatego mówiłem, że to jest bardzo ryzykowne dla Trumpa i jego otoczenia, że w ten sposób się zdecydowali, jeszcze przy okazji, oczywiście ugrywając swoje pewne sprawy z Europą, niekoniecznie pomiędzy tutaj tym trójkątem Europa, Rosja, a Stany Zjednoczone, ale bardziej tu chodziło o bilateralne relacje pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, ale to zostawmy. W każdym bądź razie Stany Zjednoczone kosztem swoim trochę wyszły naprzeciw Rosjanom, co też w oczach Putina było pewną gwarancją na tym, że to są realne propozycje Stanów Zjednoczonych, bo były głosy wewnątrz, szczególnie wśród biznesmenów, że to może być właśnie pewnego rodzaju działanie pozorne Stanów i Trumpa. Natomiast Putin nie dał się przekonać nim, poszedł raczej za słowo patriotów, że jednak trzeba podjąć tą rękawicę, niezależnie od tego, czy to będzie niebezpieczne, czy to będzie dobre dla Rosji, czy nie. Trzeba podjąć tę rękawicę i wybadać to wszystko, bo koszty, jakie Amerykanie ponoszą nam, dając tą propozycję, są dla Amerykanów dosyć wysokie z perspektywy rosyjskiej. Czy to był manewr taki, że się na przykład Europa dogadała ze Stanami Zjednoczonymi, że to ma być taka szopka, bo też są takie opinie i teorie spiskowe wśród rosyjskich analityków, że Stany Zjednoczone z Europą się dogadały i dlatego tak Stany mocno w cudzysłowie olewają Europę, bo tam zostało to przyjęte jako pewien rodzaj zmuszenia nas do rozmowy, bo nawet takie opinie gdzieś tam, oczywiście nieliczne, ale się pojawiają. To tylko pokazuje, jak Rosjanie sceptycznie i jak nie mają zaufania nawet do tak, powiedzmy, otwartych dla nich propozycji z tamtej strony, więc negocjacje, jeśli już dojdzie do tych negocjacji, to ten wynik dla mnie jest w tej chwili dosyć trudny do przepowiedzenia, ponieważ te negocjacje są z gruntu rzeczy tajne i ciężko wnioskować, jakie skutki z tego będą. Natomiast o tych obawach jednych i drugich piszących przez analityków możemy dyskutować. A czy to już jest odbierane, to samo rozpoczęcie rozmów, to, że padają takie propozycje ze strony Stanów Zjednoczonych wśród rosyjskiej elity, to jest odbierane już jako sukces Putina? To znaczy, tak jak mówiłem, część jest odbierany jako sukces tego Putina, zgadzam się, ale część uważa, że Putin, podejmując tak w ten sposób negocjacje, bez gwarancji europejskich i ukraińskich, że to jest dogadane, że Stany Zjednoczone mają jakby akredytację podejmować decyzje, to nie ma sensu, więc wszystko to, co w tej chwili Stany Zjednoczone robią, jest pewnego rodzaju wydmuszką, która zostanie wykorzystana przez Stany Zjednoczone, a Rosję postawią w złym świetle, że tak naprawdę za porażkę w negocjacjach będą winni Rosjanie, nie Amerykanie. To tak pozycjonuje, więc tutaj Putin na razie trzyma tą stronę tych ludzi, którzy mówią, że musimy negocjować, musimy mieć te wytchnienie w tych działaniach, musimy zmienić pewien paragmatat, który nas, mówię o Rosjanach, dołuje i szukać rozwiązań na innym polu, ale bez zaprzestania jednego nie jesteśmy w stanie przejść do drugiego. I tutaj to sukces jest na tyle duży, że Putin zmusił Zachód do tego, żeby wyszli z takimi, a nie innymi propozycjami i w ten sposób jest to sprzedawane. Natomiast ja nie chcę mówić o tych najlepszych rzeczach dla Rosjan, bo o tym mówią wszyscy w negatywnym i pozytywnym, że to jest pewna zdrada Zachodu ze względu Stanów Zjednoczonych
różnych i tak dalej. Natomiast sami Rosjanie, przynajmniej ci, których przez lata obserwuję, zazwyczaj mają rację w tych kwestiach związanych, statystycznie mają więcej racji w obserwowaniu tego, co się dzieje wokół Kremla i w polityce Federacji Rosyjskiej, mówią, że bardzo często o zagrożeniu tymi negocjacjami niż tylko i wyłącznie sukcesami Putina. Wspomniałeś o tym, że tym przedmiotem negocjacji może być wpływ w państwach bałtyckich, może być wpływ na Białorusi. Pojawiły się takie przecieki Financial Times o tym, że Trump może dopuścić wycofanie wojsk amerykańskich z państw bałtyckich. Ja z kolei słyszałem, że to jest niemożliwe, ale nie wiem tego. Czy twoim zdaniem też Białoruś może być przedmiotem negocjacji? I co to w ogóle, co ta cała sytuacja znaczy dla Białorusi, dla Łukaszenki? Znaczy, wycofanie wojsk natowskich czy amerykańskich z państw bałtyckich w ogóle nie wchodzi w grę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego, a przede wszystkim tak naprawdę bezpieczeństwa Arktyki, bo Morze Bałtyckie i Arktyka to są bardzo powiązane rzeczy z perspektywy rosyjskiej, niekoniecznie naszej, europejskiej, niekoniecznie polskiej. Natomiast Rosjanie mają główne bazy morskie, które mogą być wykorzystywane jako zaplecze do operacji w Arktyce. To są bazy na Morzu Bałtyckim tak naprawdę, a szczególnie Kaliningrad, zwany też Królewcem. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa, nie sądzę, żeby Amerykanie wycofywali NATO czy siły z tego obszaru, bo to pozwala utrzymywać pewien status quo bezpieczeństwa w Morzu Arktycznym, z kolei gdzie Rosjanie mają o wiele większą przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. Nie bez przyczyny pierwsze słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych a nawet i wcześniej, kiedy został już zaprzysiężony, dotyczyły Morza Arktycznego, Grenlandii, Kanady i tych obszarów właśnie arktycznych, o które będzie w niedługim czasie bardzo zaciekła rywalizacja. Tam Rosjanie mają swoje bazy. To bardzo ważny argument, który podałeś, bo to jakby podważa bardzo to, co w poważnej gazecie Financial Times się pojawiło i pojawia się coraz częściej w takiej przestrzeni publicznej w ostatnich dniach, że właśnie tu mogą z państw bałtyckich wycofać. Ja tu podkreślę, no to jest bardzo ważne z punktu widzenia panowania na północy, czy gry sił na północy, co jest bardzo ważne również dla ekipy Trumpa, więc jakby to zadawałoby kłam. Tutaj gorzej jeszcze jedno, bo na przykład Rosjanie odtworzyli Leningradzki Okręg Wojskowy i Moskiewski Okręg Wojskowy, rozwiązując zachodni okręg wojskowy i okręg floty północnej, która też miała status okręgu wojskowego. W tej chwili Leningradzki Okręg Wojskowy właśnie jest jakby sfokusowany na prowadzenie operacji w Arktyce i w Morzu Bałtyckim, traktując to jako jedną przestrzeń operacyjną. I tak jakby Amerykanie się wycofali z tego obszaru, to uwalniają część sił, przynajmniej z punktu widzenia militarnego, patrząc z mojej tej dziedziny, uwalnia się część sił, żeby prowadzić te zasoby i operacje na Morzu Arktycznym, a z kolei Amerykanie dążą do tego, żeby z powrotem odbudować swój potencjał tutaj związany z Arktyką. Więc to byłoby bez sensu rzeczywiście. No bo trochę to by było bez sensu. A teraz tak, wycofanie wojsk z Białorusi nie spowoduje wycofania wojsk z Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. No to można by powiedzieć, to dobra, wycofujemy siły natowskie z Morza Bałtyckiego, ze wschodniego części Morza Bałtyckiego, ale pamiętajmy, jest tam jeszcze Finlandia z odpowiednim potencjałem. To, co Finowie też będą musieli się częściowo rozbroić na te kwestie, no nie ma możliwości. A z kolei Rosjanie, żeby była tutaj równowaga, musieliby wyjść z Leningradzkiego Okręgu Wojskowego i z Białorusi. Też na odpowiednich zasadach, zmniejszając swój potencjał. No i z kolei jak z Białorusini zmniejszą swój potencjał, na pewno Rosjanie będą chcieli, żeby Polacy zmniejszyli swój potencjał. No i teraz my wchodzimy tutaj. Czy my chcemy się rozbrajać i wierzyć na słowo Putina, który mówił, że nie zaatakuje Ukrainy, a później zaatakował? No wiesz, to się nie klei. To jest, wiesz, nie ma tutaj takich zależności, które by wskazywały, że można
o czymś dyskutować i wszyscy będą w jakiś sposób zadowoleni, jeśli ustąpią i coś dostaną w zamian. No tutaj nie ma tego, nie widzę takich możliwości. Oczywiście może to być grane, ale to może być grane jako pewnego rodzaju lewar na jakieś inne sprawy, o których się negocjuje. Natomiast z praktycznego punktu widzenia nie ma to sensu przy kolejnej rozgrywce. Trzeba patrzeć troszeczkę poza ten horyzont zdarzeń, co się w tej chwili dzieje, bo tak powinni patrzeć na to negocjatorzy. Więc tutaj moim zdaniem jest troszeczkę, powiedzmy, taka kaczka dziennikarska, ale może to ja o czymś nie wiem albo czegoś nie zauważam z tej mojej troszeczkę rosyjskiej perspektywy. Czyli uważasz, że ani państwa bałtyckie, ale znaczy, że Stany Zjednoczone nie ustąpią z państw bałtyckich, ale też z kolei Rosja nie ustąpi z wpływów na Białorusi. Czy uważasz, że Białoruś może być jakoś przedmiotem tej gry? Znaczy, Rosja bez Białorusi nie ma projekcji siły ani na Ukrainę, ani na nas, czyli na Europę Środkową, ani tutaj na Morze Bałtyckie. Tak? Więc wycofanie się, Rosja więcej traci wycofując się z Białorusi niż my utrzymując nasz cały potencjał. Nie sądzę, żeby Rosja też się chciała wycofać, tym, że mogłaby się wycofać, ale Białoruś jest tak w tej chwili zintegrowana, że może tam bardzo szybko zbudować potencjał na nowo. O wiele szybciej niż my możemy zbudować potencjał u siebie. Wielokrotnie to ćwiczyła w różnych ćwiczeniach Zapad, gdzie potrafiła przećwiczyć te elementy budowania projekcji siły. To z Białorusi wyszło główne uderzenie w serce Ukrainy, które miało jakby zamknąć klamrą i ostatecznie pobić te państwo. To Białoruś jest bardzo ważna pod względem projekcji siły Federacji Rosyjskiej w stosunku do Europy pod każdym kierunkiem. Wycofanie się Rosji nic nie zmieni, ponieważ Rosja nie miała tam dużo tak naprawdę baz wojskowych. Ona tam bazami przyjechała i wykonała zadanie, niekoniecznie tworząc tam stałą infrastrukturę, bo w ramach państwa związkowego Rosja wspiera budżet Białorusi. Białoruś utrzymuje swoje zdolności logistyczne o wiele większe niż potrzeba to jej armii, bo Białoruś nie ma zbyt dużej armii, ona liczy niecałe 50 000. Natomiast rozwój wszystkich elementów logistycznych, które pozwalają funkcjonować militarnie na tym obszarze, jest o wiele większy niż potrzeba to tej mniejszej armii, a z kolei bardzo dużo pozwala na manewr siłom rosyjskim. Więc tutaj Rosjanie z niczego nie rezygnując cały czas zachowują zdolność, a my tutaj wycofując się z krajów bałtyckich tracimy pewne możliwości, które ograniczają nasz potencjał militarny, więc na pewno tutaj się nikt nie zgodzi na taką propozycję. A z czego wobec tego Rosjanie mogą zrezygnować, twoim zdaniem? Znaczy pewnie sobie zakładają, tak? Dobra, takie są nasze cele, to i to chcemy osiągnąć, znaczy to i to mówimy, to chcemy realistycznie osiągnąć, ale wiadomo, że negocjacje polegają na tym, że, o czym Amerykanie też mówią, że obie strony będą musiały pójść na ustępstwa. Jakie twoim zdaniem ustępstwa w głowie Putina i jego ekipy są, czy mogą być dopuszczalne? To trudno mi powiedzieć, naprawdę, bo Rosjanie zazwyczaj pokazują plan maksimum niż plan minimum i w ten sposób rosyjski umysł pracuje. Nie mówi, do czego jesteśmy, z czego zrezygnujemy, tylko co mamy maksymalnie osiągnąć. I też w planowaniu rosyjskich operacji wojennych zazwyczaj dowódcy szukają tych najbardziej wydajnych, mimo to ryzykownych rozwiązań operacyjnych czy taktycznych po to, żeby osiągnąć ten sukces. I tak samo pewnie w tych negocjacjach mi trudno jest, Igorze, określić te minimum. Poza tym globalnym, o których tutaj mówiłem dwa pytania temu, czyli
te kwestie związane z sankcjami, z kwestiami niewtrącania się we wewnętrzne sprawy polityczne Federacji Rosyjskiej, no i oczywiście ustalenie tej strefy wpływów, za którymi Federacja Rosyjska czułaby się bezpiecznie pod względem militarnym. To są te obszary. No oczywiście uczestnictwo w kwestii politycznych globalnie, jako partner wśród tych wszystkich największych mocarstw. No, tego Rosja oczekuje jako minimum, natomiast te wszystkie inne kwestie techniczne, czy wycofania wojsk, czy baza mniej w tą, czy baza więcej w tamtą stronę, to jest tylko i wyłącznie kwestie techniczne. Zadaję to pytanie różnym osobom tutaj. Twoim zdaniem, kto może tworzyć siły rozjemcze? No bo pewnie do czegoś takiego dojdzie, tak? To po pierwsze, po drugie, jaki powinien być nasz udział w tym procesie? Po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że my od razu nie zadeklarowaliśmy, że chcemy wysłać wojsko, bo musimy wystawić Amerykanom koszt tego. I tutaj z przyczyn też politycznych, wewnętrznych mamy wybory, nikt nie chce się w to de facto angażować, ale też czy tak, czy inaczej, czy to kwestia tych wyborów, czy też kwestia właśnie takiego pomyślenia, że nie deklarujmy, mamy swój tutaj obszar, który musimy funkcjonować, więc tutaj szukałbym raczej nie jakie siły będą, tylko co Amerykanie w zamian dadzą, żeby te siły się tam znalazły. Europie, nam czy innym. Musimy tutaj z Amerykanami też negocjować transakcyjnie, tak samo jak oni podchodzą do negocjacji transakcyjnych. I wtedy, jeżeli otrzymamy odpowiednie zapewnienia lub odpowiednie korzyści, możemy się rozważyć kwestie związane z uczestnictwem. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, nie ma sensu posiadania sił rozjemczych na terenie, gdzie nie mamy gwarancji tego, że tam będzie państwo, które ma parasol nuklearny. Więc musimy mieć też gwarancję Stanów Zjednoczonych dla naszych sił, czy też fizycznie z amerykańskimi jednostkami w tym obszarze, czy też pod jakimś innym względem, też typowo technicznym do rozwinięcia. To jest jeżeli chodzi o sam skład sił. No i druga bardzo ważna kwestia. Z tego co wiem, Amerykanie na to w trakcie negocjacji naciskają, i to wiem z rosyjskich źródeł, które komentują te negocjacje, że Amerykanie żądają, żeby ta strefa buforowa odbyła się kosztem okupowanych terenów, które są zajęte przez Federację Rosyjską, czyli okupowanych terenów Ukrainy, czyli żeby ten pas był przesunięty w głębie okupowanych terenów, a nie kosztem Ukrainy. Więc to też jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Z kolei rosyjskie analitycy uważają to jako właśnie bardzo daleko idące ustępstwa. Jak sam widzisz, Igorze, jak sami widzicie Państwo, jest bardzo dużo takich kwestii technicznych, gdzieś chodzą jako plotki albo pewnego rodzaju analityczne rozważania tej sytuacji i tam jest bardzo dużo zaszytych dla Rosjan, przynajmniej z rosyjskiej perspektywy, niebezpieczeństw. Wygląda to oczywiście, że Amerykanie idą na rękę Putinowi, ale tak naprawdę bardzo dużo jest kwestii technicznych, które tak naprawdę związują i zamykają Rosjanom możliwości na przyszłość. Czy jest bardzo prawdopodobne, co zresztą mówiłeś, że to jest taka mgła negocjacyjna, tak? Znaczy, że to my się dzisiaj bardzo emocjonujemy tymi wypowiadanymi słowami, jakimiś deklaracjami, przeciekami, wypowiedzią, a to Vance'a, a to Rubio, a to kogoś, a to Kelloga, a to samego Trumpa. A tak naprawdę często te wypowiedzi są trochę sprzeczne ze sobą i pytanie, na ile to jest chaos, na ile to jest strategia negocjacyjna, ale pewnie jest tak, że to, co jeszcze pojawi się w tych negocjacjach, może być zupełnie inne od tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Dokładnie tak, więc zachowujmy spokój. Cieszę się, że nasze państwo w taki czy inny sposób nie zaangażowało się emocjonalnie i tak poza niektórymi politykami czy komentatorami politycznymi. Natomiast od państwa wymagam pewnego rodzaju chłodu na te całe zdarzenie. I mi się wydaje, że jako państwo zdajemy tutaj ten egzamin, nie wychylając się, realizując swoje cele polityczne, swoje kwestie związane
związane z bezpieczeństwem, oczywiście uczestnicząc jako jedno z czołowych państw europejskich w tej grze, co Stany Zjednoczone proponuje Europie, ale też bez żadnego negatywnego wypowiadania się, tak jak to niektórzy politycy na Zachodzie w stosunku do Stanów Zjednoczonych zademonstrowali. Mówi tu na przykład o Niemcach, którzy tam się obruszyli na pewne kwestie. No, Amerykanie musieli zagrać pewnymi emocjami po to, żeby Rosjanie uwierzyli, że idą do nich jako ich partnerzy, którzy chcą coś osiągnąć razem z nimi, a nie przeciwko nim. I mi się wydaje, że to Amerykanom, ja to odbieram jako właśnie taka strategia, że Amerykanom się to udało, bo tak naprawdę, jeśli Amerykanie naprawdę chcą coś ugrać, to bez Europy tego nie zrobią, więc tutaj trochę jest, trochę to oddaje. Z kolei Rosjanie też, widząc, że Amerykanie są bez Europy, to też wiedzą, że nasze negocjacje pomiędzy nami nic nam nie dadzą, jeżeli nie ustalicie ze swoimi sojusznikami. Więc tak, to była zagrywka, która zmusiła Rosjan do negocjacji, co było celem chyba samym sobie, oczywiście dosyć kosztowne, jak mówiłem na samym początku, ale tak, Rosjanie usiedli i jest już kanał otwarty. Mają się, z tego co wiem, spotkać doradcy na niższym szczeblu, na tych właśnie kwestiach technicznych, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale podsumując, bez Europy, bez Ukrainy, nawet Stany Zjednoczone ze swoimi problemami, bo Stany Zjednoczone też mają swoje problemy i nie są tak silne jak kiedyś, też tego nie osiągną, nie będą dobrym partnerem negocjacyjnym z Rosją i Rosjanie są tego świadomi, tylko zostali zmuszeni do tych negocjacji, bo gdyby nie podjęli tej rękawicy, oznaczało to, że nie zależy im na pokoju i można ich dalej degradować tą niekończącą się wojną. Czyli ty nie jesteś takim pesymistą, jak bardzo wielu komentatorów, którzy obawiają się, że wojna taka już globalna, czy wojna z innymi państw, wciągnięciem innych państw europejskich jest dzisiaj bliżej niż kiedykolwiek. No, wojna jest bardzo taka, jest perspektywiczna, w sensie te sytuacje, które się dzieją, te negocjacje, jeśli się nie powiodą, czy zostaną źle odczytane intencje drugich stron, bo to też trzeba pamiętać, że też my zatraciliśmy to, co było na przykład bardzo ważne w czasie zimnej wojny. My wiedzieliśmy, jak druga strona gra, i znaliśmy reguły tej gry. Nie było nadinterpretacji naszych działań. Jeśli my coś zrobiliśmy, to było to odpowiednio zinterpretowane przez drugą stronę i wiedzieliśmy, jak siebie czytać. W tym momencie tak naprawdę jest bardzo utrudnione czytanie jeden drugiego, bo straciliśmy ten gen wiarygodności, zaprzepaszczyliśmy pewne możliwości poznawcze drugiej strony, żeby wiedzieć, jak ona reaguje. No, tutaj ta wiedza jest bardzo ważna, żebyśmy umieli czytać drugiej strony. I cała Europa za czasów zimnej wojny razem z Stanami Zjednoczonymi potrafiła czytać. Mimo różnych przecież tam też niektóre sprawy i różnice były na noże. Tu przykład Francji, która wyszła ze struktur natowskich swego czasu, prawda? Tylko była w tym politycznym, jak gdybym, kręgu państw zachodnich w czasie zimnej wojny. Więc tutaj my musimy pamiętać o tym umiejętności interpretowania i czytania drugiej strony. Z drugiej strony, już się powtórzę, Rosjanie też muszą realnie komunikować i to być przewidywalni. Mi się wydaje, że to spotkanie, które jest teraz robione, Amerykanie wyszli do Rosjan po to, żeby odbudować przewidywalność jednej i drugiej strony i to na przykład ja traktuję jako bardzo duży sukces, mimo tych wszystkich strat, które Amerykanie musieli ponieść w stosunku do swoich relacjach, w stosunku do swoich sojuszników, ale odbudowali coś bardzo ważnego. Znowu oba państwa nuklearne o największym potencjale nuklearnym potrafią się nawzajem interpretować i to chyba jest bardzo ważne. No, pytanie, na ile potrafią. My sami mamy kłopot z interpretowaniem zachowań Amerykanów, obecnej ekipy, tak? I nie rozumiemy tego, co robi Zachód, nie rozumie tego, co robi Trump. W bardzo różny sposób go interpretuje, ma z tym olbrzymi problem. No, ale to zdaje się być osobny wielki temat relacji Europy i Stanów Zjednoczonych, o czym rozmawiałem z Markiem Stefanem. Możecie, kto z Państwa jeszcze nie widział tej rozmowy, ona we wtorek została opublikowana, zachęcam do wysłuchania.
Maćku, serdecznie Ci dziękuję. Bardzo to ciekawe. Zapewne będziemy wracać do tego tematu, bo te rozmowy szybko się nie skończą. No mam nadzieję, że zakończą się sukcesem. Ja jestem w tej mniejszości optymistycznej niż pesymistycznej. Dzięki za Twój optymizm. Mam nadzieję, że to jest optymizm realistyczny. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Igorze. Ciekaw jestem, co Państwo o tym sądzicie. Czy podzielacie taki umiarkowany optymizm Macieja Korowaja? Czy uważacie, że te negocjacje mogą doprowadzić do rozwiązania, które da stabilizację w naszej części świata? Piszcie komentarze, subskrybujcie, w prawym dolnym rogu jest guzik, który jak wciśnicie, to będziecie informowani regularnie o wszystkich moich programach, a też Układ Otwarty będzie lepiej pozycjonowany. A jeśli uważacie, że warto, jeśli doceniacie naszą pracę, zachęcam Państwa do wspierania Układu Otwartego na patronite.pl, bo to dzięki Waszym wpłatom ten program istnieje, jest niezależny. I przypominam, Układ Poranny od poniedziałku do piątku codziennie od 7 rano. Zestaw 6 pogłębionych informacji jest do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.